Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na inwentarz. Odcinek, który obiecałam Wam jeszcze w ubiegłym roku. Nie znalazłam przestrzeni, żeby go nagrać, ale coś odwleczy, to nie ucieczę. I to będzie odcinek, w którym opowiem Wam, ile kosmetyków mam poszczególnej kategorii. Chciałabym też zrobić sobie takie podsumowanie produktów, które jakby na przestrzeni ubiegłego roku, ile produktów dostałam, ile zużyłam, ile kupiłam i tak dalej, i tak dalej. Pokażę Wam też taką moją tabelkę, którą sobie prowadzę, żeby sobie te wszystkie rzeczy wprowadzać. Może to Was też zainspiruje do robienia porządku w Waszych kosmetykach i trzymania, wiecie, w jakichś takich odpowiednich normach te ilości kosmetyczne, bo wiemy, że jeżeli mamy tych kosmetyków dużo, jeżeli prowadzicie Project Pan, to też warto prowadzić low buy, żeby to w ogóle miało sens. I może taka tabelka Wam pomoże, więc pokażę Wam dzisiaj wszystko. Jeżeli interesują Was takie inwentarystyczne tematy, to ile mam produktów w danej kategorii, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Po co w ogóle zaczęłam prowadzić taki spis, taką inwentaryzację swoich kosmetyków? To się zaczęło w momencie, kiedy ja poczułam, że nie mam za bardzo kontroli nad tymi ilościami kosmetyków, które mam. Że gdzieś tam wiele kosmetyków jakichś, nie wiem, starych mi zalega, że dostałam kiedyś tam w jakimś konkursie, wygrałam i one leżą nieużywane, tu dochodzą nowe, tutaj coś dokupuję i wiecie, po prostu przestałam mieć jakby taką kontrolę, nie ogarniałam tej kuwety, po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. I stwierdziłam, że jak sobie to wszystko spiszę, nie konkretnie tam kosmetykami, nazwami, ale chociażby wiedzieć, ile czego konkretnie ilościowo mam, to będzie mi też łatwiej zapanować nad tym porządkiem, wiedząc na przykład, ile oddałam, ile dostałam. To nam pomaga też zobaczyć, na jakim poziomie, jakimi liczbami prosperujemy. Łatwiej jest nam kontrolować po prostu te ilości, więc jeżeli prowadzicie Project Pan, jeżeli prowadzicie low buy i chcecie ograniczyć ilość swoich kosmetyków, to na początku warto wiedzieć po prostu, ile ich jest. Ja Wam pokażę, jak wyglądają moje spisy. Ja prowadzę na komputerze takie 3 tabelki, albo 3 pliki. Teraz w ogóle je połączyłam w tym roku w jeden, żeby było mi łatwiej. Pierwszym plikiem był po prostu Project Pan 2020 ileś, powiedzmy. I tam miałam po prostu takie kategorie. W projekcie, cele, zużyte i cele osiągnięte. Więc jak sobie na przykład robiłam Plan to Pan, niedawno oglądaliście na kanale, i tam były konkretne kosmetyki, 23 kosmetyki, ja wszystkie je sobie spisałam właśnie do tego jakby celu, jakby do tych, które chcę zużyć. I jeżeli dany produkt zużywam, to kasuję i wpisuję w te zużycia. Dzięki temu też po prostu nie zapominam o niektórych kosmetykach, bo tutaj czasami mi się zawirusza jakieś opakowanie, a tu czasami używam jakiegoś zastępczego opakowania i łatwiej jest mi potem też właśnie widzieć, co zużyłam i mam taką lepszą kontrolę po prostu, jak sobie to wszystko zapisuję. No i jest to trochę też takie satysfakcjonujące, jak te cyferki tam w tych zużyciach wzrastają, to jest to bardzo przyjemne. Więc żeby ten projekt prowadzić, tak wiecie, skrupulatnie tutaj dla Was, to sobie wszystko zapisuję. A druga tabelka to jest tak zwany inwentarz 2020 ileś. I tutaj mam w zasadzie 2 tabelki. Pierwsza tabelka, tutaj Wam wkleję to, jak ona ogólnie wygląda. No i widzimy rok, podział na miesiące i takie kategorie jak zużyłam. Tutaj zapisuję sobie produkty, które zużyłam w Project Pan albo poza projektem, ale to są kosmetyki, które wyzerowałam do końca, oczywiście makijażowe. Jeżeli Wy macie bardzo dużo pielęgnacji, to również warto sobie zrobić taką tabelkę pielęgnacyjną, jeżeli chcecie sobie te ilości ograniczyć. Ja głównie makijażowe. Także to, co zużyłam w Project Pan bądź poza projektem. Następnie oddałam bądź sprzedałam i tutaj są produkty, które dałam komuś w prezencie, dałam mamie, bo na przykład szukała jakiegoś tam błyszczyka, rozdałam na przykład w jakimś rozdaniu dla Was, czy dałam kursantce, czy sprzedałam na Vinted, więc tutaj są wszystkie takie rzeczy spisane. Następnie wyrzuciłam, czyli kosmetyki, których nie zużyłam, ale je wyrzuciłam, bo na przykład się już zepsuły, wyschły i to, jak oglądacie Project Pan, ja to nazywam zawsze rachunkiem sumienia. To jest właśnie ten rachunek sumienia, produkty, które wyrzuciłam, ale ich nie zużyłam. Produkty, które kupiłam i tutaj te, które są po prostu za moje własne pieniądze kupione, produkty zarówno dla mojej jakby przyjemności i satysfakcji, jak i zawodowo, czy do nagrania odcinka,
czy na przykład po prostu zawodowo potrzebuję na przykład podkładów dla klientek. I ostatnia kategoria, produkty, które dostałam, tutaj głównie są produkty z paczek PR-owych, czyli te, które dostałam od firm. Czasami zdarza się tutaj na przykład jakaś paczuszka od Wicki, albo jakiś prezencik od koleżanki, mamy kogoś tam, aczkolwiek no gdzieś tam moi bliscy, rodzina wiedzą, że mam bardzo dużo kosmetyków, więc raczej mi nie kupują, ale tam sporadycznie coś tam się przytrafi, ale tutaj w tych dostałam głównie są produkty PR-owe. No i potem podsumowanie, suma tych kosmetyków i suma cieni, bo wcześniej liczyłam sobie tak, że palety były jako jeden produkt, a pojedyncze cienie jako właśnie pojedyncze cienie. Mam tutaj na końcu jeszcze porównanie z ubiegłym rokiem, żeby mniej więcej wiedzieć, ile na koniec roku ubiegłego to było i pod koniec miesiąca zawsze sobie podliczam i spisuję tą ilość danych kosmetyków, żeby wiedzieć, czy wzrosła, czy zmalała, czy właśnie tych, nie wiem, paczek PR-owych przyszło tyle, że już muszę zrobić jakieś rozdanie i tak dalej. I mam też taką drugą tabelkę, ja ją sobie robię dosłownie raz w roku. Tak jak robi się inwentaryzację w jakimś sklepie, czy gdziekolwiek, zazwyczaj raz w roku na początku roku, czy pod koniec, to ja też mam taką inwentaryzację, gdzie po prostu zapisuję sobie kosmetyki z danej kategorii, ile mam sztuk. No i zapisuję sobie bazy. Tutaj mam akurat wszystkie, ale potem sobie rozdzieliłam na bazy do oczu i bazy do twarzy, czyli bazy, podkłady, korektory, pudry, mgiełki, brązery, róże, rozświetlacze, palety i tak dalej, i tak dalej. Po prostu każda kategoria jest oddzielona i po prostu podliczam sobie to, co mam w tych wszystkich moich szafkach, w innych szufladach, w Project Pen, niezużyte i tak dalej. Więc jest trochę liczenia, czasami troszkę się tam coś potrafi pomylić, ale to naprawdę daje mi kontrolę nad tym po prostu, ile tych kosmetyków mam. Więc przebrnijmy sobie teraz przez tą pierwszą tabelkę i zobaczmy, ile danych produktów na przykład udało mi się zużyć. Tutaj sobie dopisałam jeszcze na koniec tych wszystkich miesięcy sumę, ile w danym roku zużyłam, oddałam, wyrzuciłam, kupiłam, dostałam i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o zużycia, czyli w zasadzie nasz Project Pen, to na pewno już wiecie, że zużyłam w przeciągu roku 50 sztuk. Myślę, że to jest całkiem fajna liczba, ona się tak utrzymuje mniej więcej stale u mnie co roku, jak prowadzę sumiennie ten projekt. Jeżeli chodzi o produkty, które oddałam bądź sprzedałam, to było tutaj ponad 600 produktów i 20 cieni pojedynczych. Ta liczba też jest bardzo fajna z tego względu, że ostatnia kategoria dostałam jest taka naprawdę masywna, bo zobaczcie, jeżeli chodzi o produkty, które wyrzuciłam, tutaj było sporo pojedynczych cieni, bo 51, ale tam już wymagało po prostu porządków ta kategoria, ale wyrzuciłam 27 produktów, więc to w przeciągu roku nie jest to dużo, jak na, wiecie, takie zasoby, jakie mam i taką pracę, jaką prowadzę. Kupiłam całkiem sporo, jak na mnie, bo aż 36 ja prowadziłam, jak prowadziłam low buy, to zwykle kupowałam coś w granicach 20-25 chyba, teraz 36, ale chyba 2 razy robiłam zakupy typowo, czy nawet 3 razy typowo pod nagranie odcinka, czy jakiegoś porównania i tak dalej. I wiele tych produktów już gdzieś tam poleciało, już ich nawet nie mam, więc to gdzieś tam mi dobiło, powiedzmy, tą liczbę, bo jeżeli chodzi o takie zakupy dla mnie, no to na przykład tutaj mam 11 odcinek, 20 Cosmic Brushes i to te Cosmic Brushes było dla mnie, a 11 do odcinka. W sumie jest to 36, ale tak naprawdę mogłabym tutaj odliczyć 20 produktów, bo one były typowo pod testy i nagrania, że tak powiem, kupione. Nie uważam, żeby to było jakoś bardzo dużo jak na osobę, która pracuje makijażem, prawda? No i dostałam, zwróćcie uwagę, że dostałam aż 464 kosmetyki i właśnie ta liczba daje mi do zrozumienia, że głupio to zabrzmi, ale że tutaj leży problem. Paczki PR-owe stały się pewnego rodzaju problemem. I to wiemy, że nie tylko u mnie, oczywiście u mnie pod tym kątem, że ograniczam te ilości kosmetyczne. Oczywiście staram się gdzieś tam też na bieżąco śledzić trendy, różne kosmetyki, testować dla Was i tak dalej. Ale zmieniły się czasy, słuchajcie, zmieniły się czasy, że z czegoś, co kiedyś było takie wow i tak bardzo chcieliśmy to mieć, że każdy chciał być influencerem, żeby właśnie móc dostawać te kosmetyki, to fajnie jest je dostawać, ale one się stały problemem. Słuchajcie, ja taki mały disclaimer, zaczęłam pod koniec grudnia robić po prostu sobie porządki. Jak zaczęłam wyciągać te bibeloty, takie wszelkiego rodzaju pierdoły niepotrzebne, to okazuje się, że w zasadzie
połowa tych bibelotów to są rzeczy z przesyłek PR-owych. I nie mówię tutaj o kosmetykach, tylko jakieś pierdółki, jakieś okularki, kolczyki, kolejna torba taka bawełniana na zakupy, jakaś lampeczka, jakieś, co tam jeszcze tutaj widzę, bo leżą z tamtej strony i wszystko widzę. No, nieważne, cała masa bambetli. Zaczęłam je wystawiać na Vinted za jakieś naprawdę czasami śmieszne pieniądze, za 5 zł, za złotówkę, żeby tylko po prostu pozbywać się tych rzeczy. I zobaczcie, jak czasy się zmieniły, że te paczki PR-owe zaczęły być w zasadzie kłopotem, bo przychodzi do mnie paczka. Dostałam wczoraj jedno serum takiej wielkości w przesyłce, do tego takie pudełko, włożone w takie pudełko i pełno jakichś tam, wiecie, bibułek i tak dalej. Bibułki ja sobie zostawiam, mi się tam przydają później do pakowania i tak dalej. Kartonów też często sobie zostawiam, bo wysyłam wam, wysyłam gdzieś, sprzedaję i tak dalej, ale tych kartonów mam całą furę i po prostu jest mnóstwo śmieci i mnóstwo takich pierdół, z którymi nie mam co zrobić. I jest to aż irytujące. Z jednej strony jest to super, bo naprawdę ja bym nie kupiła tyle rzeczy i nie sprawdziła i nie przetestowała i nawet nie poznała wielu moich hitów, gdyby nie przesyłki PR-owe, ale z drugiej strony niesamowite, że one stały się w ogóle w tych czasach kłopotem. No i widzimy to, że one są kłopotem właśnie patrząc na tą tabelkę, że ta liczba jest tutaj jakby no największa. U mnie ta liczba kosmetyków uświadomiłam to sobie, że to nie jest mój problem, że ja po prostu kompulsywnie kupuję cały czas jak szalona, tylko ja po prostu dostaję dużo kosmetyków. A wiecie, ja nie jestem też, że tak powiem, dużym influencerem. Osoby, które mają ogromne zasięgi, ogromną ilość subskrybentów, mają tego jeszcze więcej. Ja Was podziwiam. Nie wiem, jak Wy to robicie. Ja po prostu jakoś tam staram się ogarniać, właśnie prowadząc taką tabelkę. Jak zdałam sobie sprawę z tego, że tutaj jest ten problem z ilością kosmetyków u mnie, dlatego zaczęłam robić coraz częściej różnego rodzaju rozdania. Po każdym teście kosmetycznym robię rozdanie dla Was. I wierzę, że w ten sposób będę w stanie jakby trzymać w ryzach te kosmetyczne ilości. Jeśli chodzi o sumę kosmetyków, w ubiegłym roku robiłam sobie tak, że zapisywałam sobie kosmetyki oddzielnie, a cienie pojedyncze oddzielnie, czyli paleta cieni to był jeden produkt, ale 10 pojedynczych to było 10 cieni. I trochę mi to nie odpowiada, zaczęłam to inaczej sobie liczyć w tym roku. Po prostu powiedzmy, tutaj mam cienie z Pastel Roses, ja to liczę jako jedna paletka i wszystko, no bo wiecie, te pojedyncze cienie też trzymamy w jakichś paletkach, więc ja po prostu liczę jako paletkę. Tutaj na przykład mam z The Dots też jako jedną paletkę, powiedzmy, ale też mam podliczone wszystkie cienie pojedynczo, w sensie po prostu wszystkie cienie policzone mam, czyli na przykład jeżeli w tej paletce jest powiedzmy 10, a w tej paletce jest 6, no to sobie liczę, że mam 16 cieni, rozumiecie, o co chodzi? Więc tak to sobie zaczęłam robić, żeby było mi trochę wygodniej i żeby to liczenie miało trochę więcej dla mnie sensu. Przejdźmy sobie do drugiej tabelki. Tutaj mamy tabelkę z informacją, ile kosmetyków danej kategorii posiadam. Tutaj też zrobiłam, przepraszam, pewnego rodzaju zmiany, bo na przykład wpisywałam sobie tutaj przykładowo przy różach, że miałam 25 kremowych, 17 suchych plus 7 w palecie. Czyli jak miałam na przykład jakąś paletkę z różami, albo jak miałam na przykład paletkę taką do twarzy z bronzerem, różem, rozświetlaczem, to również sobie zapisywałam, że jeszcze tutaj jest róż. Ale powiem Wam, że ciężko się to liczy, myli się to wszystko, jakoś tak miesza, nie do końca mi to odpowiada, więc w tym roku sobie zmieniłam i po prostu sobie piszę, ile mam na przykład kremowych, ile mam suchych, ile mam paletek do twarzy, czy paletek jakichś tam innych. I tak mi jest łatwiej. A jeżeli chodzi o cienie, to tak jak mówiłam, po prostu ilość paletek plus później sumuję sobie wszystkie cienie ze wszystkich paletek, czy to są pojedyncze, czy to są po prostu cienie w paletce. Tak mi jest wygodniej i tak sobie prowadzę. I jeżeli Wy pragniecie właśnie prowadzić sobie taki inwentarz, to warto sobie właśnie zapisywać, policzyć sobie konkretne sztuki konkretnej kategorii. Jeżeli jest to pielęgnacja, to na przykład szampony, odżywki, kremy do twarzy, balsamy do ciała, kremy do stóp, nie wiem, odżywki do rzęs i tak dalej, i tak dalej. I wtedy widzicie, czego jest najwięcej, a czego zużywacie najmniej, gdzie jest problem i tak dalej. Ja prowadzę to w Wordzie, bo mi jest tak najbardziej czytelnie. Wiem, że wiele Was prowadzi w Excelu. Dla mnie Excel jest taki, za dużo jest tych kratek,
dodatek tego wszystkiego, a w Wordzie jest tak, że jest taka czysta przestrzeń i jest dla mnie taka lepiej czytelna, w ogóle to jest śmiesznie mózg działa, nie? Więc podsumowując, koniec ubiegłego roku, w grudniu miałam 444 kosmetyki i w tym 638 cieni. Myślę, że to jest naprawdę fajna ilość, zważywszy na to, że... już zamknęłam, no, za szybko zamknęłam. Na początku ubiegłego roku miałam 649, więc 649 a 444 to jest fajna różnica i bardzo bym chciała ją w tym roku utrzymać albo nawet zmniejszyć. Po tym dużym deklaterze, który nagrywałam dla Was, zdałam sobie sprawę, że jeszcze dałabym radę troszeczkę sobie tą ilość uszczuplić, aczkolwiek na pewno jest u mnie taka ruchoma ilość, że powiedzmy 400 to są taka jest stała, a te 44 to jest taka ruchoma, bo dopiero coś dostałam, jeszcze nie przetestowałam, albo czeka na wysyłkę, albo robię porządki i zaraz, wiecie, odsyłam gdzieś tam, więc tutaj zawsze będzie jakaś taka ruchoma oczywiście. A czekajcie, mam jeszcze gdzieś starsze inwentarze. O, i to jest ciekawe. W 2023 roku na początku w styczniu miałam 355 kosmetyków. Ja nie wiem, jak je liczyłam, czy wiecie, czy cienie pojedyncze, czy nie, ciężko mi powiedzieć, już nie pamiętam, ale miałam 355 kosmetyków, a potem w grudniu miałam ich 492. Jeśli chodzi o 2024, to zaczynałam od 524, a skończyłam na 615. Później może zmieniłam liczenie, na początku ubiegłego roku miałam 649 i w grudniu 435, więc schodzimy sobie z tej ilości, no to załóżmy, tak jak sobie ostatnio podliczałam, to wychodziło mi, że jest ich jednak 444, więc zaczynamy taką liczbą no i fajnie by było właśnie ją utrzymać, bo jak widzimy w ubiegłych latach miałam ich mniej i jakoś żyłam, co nie? To przejdźmy sobie w takim razie do inwentarzu. Ile kosmetyków mam poszczególnej kategorii? Przechodzimy sobie do baz pod podkład. Mam ich aktualnie 6, a w porównaniu do poprzedniego inwentarza było ich 10, więc schodzę z tej ilości. Mam też Project Pen, więc liczę, że do tej ilości sobie jeszcze zejdę. Moim takim celem jest jakieś takie może 3, może 4, nie wiem jeszcze tak dokładnie, ale 3-4 to by było spoko, ale fajnie, że mamy tendencję spadkową, więc jestem zadowolona. Jeśli chodzi o podkłady i kremy BB, mam ich 31. Tutaj oczywiście też ze względu na to, że potrzebuję różnych rodzajów dla klientek i różnych odcieni, różnych tonacji. I tutaj wliczone są również te miksery, także liczę sobie wszystko. Podkłady, kremy BB i nawet takie miksery też liczę jako po prostu jedną sztukę. W poprzedniej inwentaryzacji miałam ich 52, więc fajnie udało się zmniejszyć tą ilość, pewnie dzięki temu ostatniemu deklaterowi, ale liczę, wydaje mi się, że jeszcze mogłabym troszeczkę z tej ilości zejść. Natomiast nie mam aż takiej presji, zobaczymy, muszę to przemyśleć, ale mamy tendencję spadkową, jest dobrze. Korektory. Mam aktualnie 12 korektorów, to jest naprawdę fajna liczba, bo tutaj też oczywiście mam różnego rodzaju korektory w różnych odcieniach, też żeby dopasować je do kursantki czy do klientki, a poprzednio miałam 23, więc jest spoczko. Myślę, że mogę troszeczkę jeszcze zminimalizować tą ilość, no ale mam też, wiecie, w Project Pen, więc jest dobrze, jest spoko, tutaj jestem zadowolona. Jeśli chodzi o pudry, mam ich 14 i tutaj jest ich troszkę więcej niż było poprzednio, bo wcześniej miałam 13, mam napisane, że miałam 13 plus 3 w palecie i nie wiem, jakie pudry mogłam mieć w palecie. Czy ja miałam jakieś palety, gdzie był taki puder nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale liczmy te 13, że miałam w ubiegłym roku, aktualnie mam 14. W tym mam też takie pudry, które jestem w stanie oddać, jakieś tam pudry odłożone do właśnie oddania, coś tam w Project Pen, ale wiemy też, że te pudry u mnie schodzą dosyć szybko, więc tą ilością się nie martwię, bo ja zawodowo potrzebuję, no też tak powiedzmy 3-4 tak naprawdę, z których korzystam, tak wiecie, najczęściej, a reszta jest dla mnie do zabawy, że tak powiem, do używania, więc tutaj może ta liczba być mniejsza, ale też nie musi, bo ja pudrów używam po prostu dużo. Mgiełki mam aktualnie 2, wcześniej miałam 3, więc tutaj
Moim zdaniem super, tak naprawdę wystarczyłaby mi jedna, ale tą jedną pewnie sobie w przeciągu roku zużyję i zostanie mi tylko Charlotte Tilbury, więc ja jestem zadowolona. Bronzerów. Mam 6 suchych i 6 płynnych bądź kremowych bronzerów. 12 sztuk. No, tutaj ciężko mi powiedzieć, czy jestem w stanie z tej ilości zejść, no bo też potrzebuję różnych zawodowo odcieni, różnych wykończeń i tak dalej. Na pewno trochę by się dało to jeszcze zmniejszyć, ale 12 sztuk nie jest źle. Wcześniej miałam 10 suchych i 18 kremowych, czyli miałam 28, więc tutaj zeszłam naprawdę fajnie z tej ilości bronzerów i uważam, że teraz dużo lepiej mi się funkcjonuje. Więc tutaj mamy znów tendencję spadkową, jest gitówka. Przechodząc do róży, mam 18 płynnych lub kremowych, tutaj trzymam je w jednej kategorii i 18 suchych. W ogóle jaki porządek bronzerów, 6 suchych, 6 płynnych, róży 18 suchych, 18 płynnych, w ogóle jaki porządek, ale jest to dużo. Miałam 25 kremowych i 17 suchych i właśnie liczyłam sobie, że jeszcze 7 w jakichś paletkach. Więc tutaj jeżeli chodzi o suche, no to jest jedna różnica, ale przy płynnych kremowych, no to mamy też tendencję spadkową. Rozświetlacze. Mam 5 suchych i 2 kremowe. Tutaj uważam, że ta ilość jest naprawdę wpyte. Jestem bardzo zadowolona z tej ilości. I plus mamy tutaj też jedną paletę do twarzy z rozświetlaczami, ale licząc pojedyncze sztuki, 5 suchych, 2 kremowe to jest naprawdę spoko. Poprzednio miałam 16 rozświetlaczy. Nie wiem, czy to były razem policzone, że to były tylko suche. Nie wiem, bo było to zbyt dawno temu. No ale widzimy, że ilość tak czy jak jest znacznie mniejsza i jestem z tego bardzo zadowolona. Tutaj nie czuję aż takiej potrzeby, takiej konieczności, żeby tutaj jeszcze bardziej tą ilość uszczuplać. Po prostu chciałabym jej używać, żeby ona była używana, żeby te różne odcienie, które mam, były po prostu w użytku, no nie? Palety do twarzy. I tutaj właśnie są na przykład takie czwórki jak Irena Eris, że mam bronzer, rozświetlacz, róż i kontur, ale też paletki trójeczki, na przykład taka jak ta z Mexmo. Tego typu, taka trójeczka to też jest kolejna paletka. No i taka właśnie paletka też rozświetlaczy. A było 6, więc też mamy tendencję spadkową. Jeśli chodzi o produkty do brwi, 15, a było 28, więc też spoczko. Tutaj mogę troszeczkę z tej ilości zejść, ale też potrzebuję różnych odcieni do pracy. Bazy do oczu 2, rewelacja, a było ich 5, 2 w zupełności wystarczają, bo oczywiście jest to baza taka klasyczna pod cienie i jedna baza pod błyski, którą w zasadzie aktualnie wykańczam, ale będę kupowała ponownie, więc to jest oczywiście ilość, która jest mi absolutnie niezbędna i więcej nie potrzebuję, ale też mniej nie chciałabym mieć, no bo muszę mieć. Eyelinerów mam 30. Jest to dużo, moim zdaniem. Jest to dużo. Było też 38 w palecie, więc to może była jakaś taka, to chyba były paletki takie z tymi wodnymi eyelinerami, ja ich w ogóle nie używałam, tylko miałam po prostu gdzieś tam w jakiejś przesyłce, poleciały gdzieś tam w świat, więc było 30, jest 30, widocznie taka ilość jest dla mnie odpowiednia i tutaj są zarówno, chodzi o takie eyelinery klasyczne w pisaczku, eyelinery takie w słoiczkach, eyelinery w kałamarzu i mam też takie na przykład eyelinery błyszczące, więc to wszystko jest policzone jako eyelinery. Już tam sobie nie dzielę, czy to jest kremowe, czy nie kremowe, bo nie ma to znaczenia. I zastanawiam się, czy... Chyba tak, bo mam takie te farbki od Danessy, które teoretycznie też mogą być eyelinerem, ale one są chyba policzone jako cienie kremowe właśnie i mam cieni kremowych 3 sztuki, no to nie. To one są chyba jako eyelinery policzone też. Tak, bo cieni kremowych to mam tylko ten z Lamel, ten i będzie tak mrygać, nie? Ten z RMS, no i ten od Ewy, którą mam jedną sztukę w Project Pan. A miałam tych kremowych na pewno znacznie więcej, 18, tak, bo miałam też te z Glam Shopu, były kiedyś takie, wiecie, te kremowe, więc ich już praktycznie i się pozbyłam, i zużyłam, i wywaliłam, bo wyschły, także
także mam póki co takie 3. Palety cieni. Tutaj ta liczba będzie inna też z tego względu, że inaczej je sobie liczyłam. Aktualnie mam 51 palet cieni. Dla mnie jest to dużo, chciałabym jednak tą ilość sobie uszczuplić, ale na przykład nie jestem w stanie z wielu zrezygnować, bo je po prostu uwielbiam, bo je po prostu bardzo lubię. I miałam wcześniej 47 palet, ale tak jak mówiłam, zaczęłam je inaczej liczyć, bo no już wracając do tego Pastel Roses, ja to liczę jako jedna paleta. Wcześniej liczyłam to jako palet 0, a no powiedzmy tam, nie wiem, 10 cieni pojedynczych. Więc w ten sposób się ta liczba zmieniła, więc nie jestem pewna, czy tak naprawdę jest ich więcej, bo na przykład taka paleta błysków to było 0 palet, a było 30 ileś tam błysków. Teraz liczę to jako jedną paletę i oddzielnie liczę sobie cienie pojedyncze. Ewentualnie, jeżeli mam cienie pojedyncze, to liczę sobie takie, które mam na przykład w takich pojedynczych opakowaniach, tak? Takie, czy na przykład Moonstone z Bobbi Brown i tutaj mam, no właśnie, kurde, no muszę ją na chwilę wyłączyć, bo mnie denerwuje. Więc takie popakowane oddzielnie ja policzyłam sobie jako cienie pojedyncze. Jak Wy to sobie będziecie robić, to już musicie, wiecie, po prostu po swojemu, jak Wam będzie wygodnie. Tak mi jest po prostu najwygodniej. Więc cieni pojedynczych mam 5, wcześniej miałam 158, ale wiecie, tutaj były te pojedyncze. I mam też oddzielnie policzone pigmenty sypkie, czyli na przykład te wszystkie z Malumac, one są też policzone oddzielnie. I wcześniej miałam 25, teraz mam 30 pigmentów sypkich, także tutaj jest znowu troszkę wzrostowa tendencja, ale jeżeli chodzi o tutaj te cienie pojedyncze, palety, ja zostawiam je, wiecie, nie jako te wzrostowe, no bo tutaj nie wiem jak one do końca były policzone. I tutaj muszę Wam dać aktualizację, że po tym deklaterze faktycznie sporo palet udało mi się sprzedać na Vinted. One w zasadzie poszły w 2 dni, to co ja tam powystawiałam, ale nie udało mi się sprzedać paletki Groundwork od Danessy Myricks, bo po prostu Vinted mi wyrzuciło, że tak powiem, to ogłoszenie, no bo ona wygląda na mocno zużytą, bo tutaj są takie, wiecie, ala pomady i one wyglądają na mocno zjechane. One były, wiecie, może z 2 razy użyte, ale jednak wyglądają na mocno zużyte, a na Vinted nie można teoretycznie wystawiać używanych rzeczy. Także ta paleta mi poszła, ale też nie było dużego zainteresowania, bo ona jest po prostu droga, więc na razie utkwiłam z nią i nie wiem do końca co z nią zrobić. Nie potrafiłam się też pozbyć paletki z LH Cosmetics I Am High Palette. Wiecie, że walczyłam, że jednak zdecydowałam, że ją oddam, że pozbędę się jej i jakoś tak jednak ze mną została. Nie umiałam w momencie, kiedy wystawiałam te palety się jej pozbyć, więc na razie ze mną została. No wybaczcie, trochę Was oszukałam w tamtym deklaterze, ale sama się tego nie spodziewałam. Natomiast jeżeli chodzi o cienie pojedyncze, bo też miałam chyba 2 palety takich pojedynczych cieni, to po prostu część tych cieni, które były takie w miarę świeże, takie użytkowe, ładne, zrobiłam taką jedną paletkę, oddałam mojej koleżance, a te są takie palety, cienie, które są takie naprawdę już stare i nadal jakby nie wiem co z nimi zrobić. Próbowałam eksperymentować, żeby tworzyć jakiś tam rysunek z nimi, czy coś, więc one na razie są policzone jako jedna paletka, ale jeszcze do końca nie wiem, co z nimi zrobić. Czy naprawdę muszę je wywalać, czy mogę jakoś inaczej je wykorzystać i nie wiem, na razie są tak w zawieszeniu, bo robiłam właśnie porządki, część udało mi się oddać, a właśnie część ta taka najstarsza, jakaś taka, wiecie, śmierdząca po prostu została. Także taka aktualizacja po tym deklaterze, że po prostu jednej palety nie udało mi się sprzedać, jedną po prostu chciałam jednak sobie zachować, no i cieni pojedynczych częściowo udało mi się pozbyć. Wracając do naszego podsumowania, muszę cofnąć. Pigmenty sypkie. Mam 30, miałam 25, większość oczywiście z jakichś tam przesyłek PR-owych, większość to jest jednak z Malumac. Te wszystkie pigmenty są przepiękne, chociaż część troszeczkę Wam rozdałam, ale nie umiem się ich pozbyć. Może powinnam zrobić jakiś większy jeszcze select, ale świetnie mi się sprawdzają do pracy z klientkami. Jeśli chodzi o kredki, tutaj spodziewałam się, że będzie ich więcej, jednak jest ich mniej. Mam aktualnie 26 kredek i to są kredki oczywiście do oczu, różnego rodzaju kolory i takie brązowe i wykręcane i zwykłe. Wszystkie kredki mieszczą się praktycznie tutaj i jest ich 26, a miałam 43?
to jest w ogóle możliwe, że ja miałam aż tyle kredek? Nie pamiętam, słuchajcie, ale to fajnie, że jest ich znacznie mniej. Jeśli chodzi o maskary, tutaj mam ich więcej. Mam ich 16, a miałam 13. Z czego tak naprawdę mam tylko 3 maskary, takie zwykłe czarne, czyli taką, którą zużywam aktualnie. Mam tutaj też otwartą, ale czeka jakby do kolejnego zużycia, czyli Joy z Glam Shopu. Mam jedną wodoodporną, taką wiecie, do pracy i mam sporo maskar kolorowych. Dostałam raz też taką paczuszkę od mojej Wicki, gdzie miałam przeróżne kolory maskar, bo mi jakby zachwalała i polecała tą firmę, więc mam od niej różne kolory i ja sobie te maskary wszystkie wykorzystuję. Najśmieszniejsze, że od kilku dni ciągle męczy mnie myśl, że potrzebuję brązowej, potrzebuję niebieskiej, której akurat nie mam, więc być może sobie kupię, bo już mam kilka makijaży w głowie, gdzie potrzebuję tego koloru, ale no jest tego sporo, ale to jest powiedzmy takie, wiecie, do artystycznego wykorzystania. Mam też taką kategorię inne do oczu i tutaj jest na przykład jedna folia, jeden brokat, jeden płyn Duraline, jeden klej do rzęs, jedna paleta farbek. I tutaj chodzi o tą paletkę z Vibo, taka paletka z kolorami. Pozbyłam się innych farbek, bo wcześniej miałam 8 farb i jedną paletę farbek, ale Duraline jest cały czas na tym samym poziomie, czyli jedna sztuka, jeden brokat, wcześniej miałam 4 brokaty, jedną folię, 2 kleje do rzęs, teraz mam jeden klej do rzęs, więc tutaj też mam tak naprawdę w każdej opcji albo jestem na tym samym poziomie, albo tendencja jest spadkowa, więc jest dobrze. Przechodzimy do ust i jeśli chodzi o konturówki, tutaj jest troszeczkę więcej. Pewnie jest to wina bądź zasługa, zależy jak na to patrzeć, tej nowej kolekcji Cosmic Brushes z Dead Tarot Palette i tam były te takie chłodne konturówki, ich mi troszeczkę przybyło. Mimo że wiele tych PR-owych konturówek, one gdzieś tam lecą dla Was albo dla koleżanek, bo one tak naprawdę są wszystkie kolorystycznie na jedno kopyto, no to jednak troszkę ich mam. Mam 35 konturówek, a miałam 30, więc jest ich więcej, na pewno będę sobie je zużywała i kilka w ciągu roku spokojnie uda mi się zużyć, ale muszę zrobić selekcję, aczkolwiek ciężko jest mi się pozbyć, bo z tych takich, nie wiem, nudziakowych, brązowych, różowych mam taki fajny porządek, że one mi są do pracy potrzebne, plus doszło sporo tych z Cosmic Brushes i z nimi się nie potrafię póki co rozstać, więc na razie jest jak jest, zobaczymy. Jeśli chodzi o błyszczyki, tutaj fajnie ta ilość zeszła, mam 26 błyszczyków aktualnie, a miałam 38 i jestem pewna, że mogłoby tych błyszczyków być jeszcze trochę mniej. Wydaje mi się, że zrobię sobie też jeszcze taki delikatny mini declutter i jeszcze kilka tych błyszczyków poodkładam, bo ile ja potrzebuję. Staram się cieszyć tą moją kolekcją, ale fajnie by było, gdyby było tych produktów jeszcze mniej. Moim zdaniem 26 błyszczyków to jest dużo, żeby ich używać, wiecie, żeby one były świeże, żeby się nie przeterminowały, więc będę chyba starała się je trochę jeszcze zmniejszyć, ale i tak fajnie, że jest ich 26, a nie 38. Tinty mam 2, ale poprzednio wypisałam je sobie jako błyszczyki i tinty, więc w sumie nie wiem ile tych tintów było. Wydaje mi się, że na pewno miałam co najmniej 4, bo były z Glam Shopu różne kolory, te takie w serduszka, takie serduszkowe. Teraz mam tylko jeden ten z Glam Shopu, więc wydaje mi się, że minimum 4. Więc tak czy siak błyszczyków miałam więcej i tintów miałam więcej. Teraz mam tylko 2, jeden taki różowy i jeden brązowy, ten z Belle. Jeśli chodzi o szminki kremowe, tutaj też mam taki fajny sukces, ale nie do końca, bo mam 51 sztuk szminek. Jest to sporo, ale miałam ich 82 sztuki. Tu jeszcze mam zapisane jakieś próbki. Ale wiele szminek mam przełożonych do takich paletek. Ja je po prostu zabieram ze sobą na jakieś zlecenie, czy kiedy maluję klientkę. Nie muszę 40 różnych szminek sobie otwierać i szukać odpowiedniego koloru, tylko ja sobie biorę taką paletkę, jak chcę na przykład jakiegoś nudziaka, biorę sobie taką paletkę, otwieram, porównuję do klientki albo sprawdzam sobie tutaj z tyłu nazwę, czego konkretnie szukam i mam. I wiele z tych szminek jest częściowo przełożonych, ale resztę oddałam, bo po prostu miałam furę tych szminek. Te szminki nie są policzone, to są policzone jako palety do ust.
Po prostu tak sobie to zrobiłam, a szminki mam policzone, jeżeli mam taką, wiecie, po prostu takie opakowanie całe. Mam jeszcze kategorię szminki płynne, czyli wszelkiego rodzaju, wiecie, takie zastygające, matowe, na przykład tego typu, na przykład tego typu, na przykład tego typu. Te wszystkie szminki są policzone oddzielnie i mam ich 16, a miałam 27. Także tutaj jest fajna tendencja i tutaj jest to takie bardzo miarodajne, jeżeli chodzi o tą ilość, no bo nie mam nigdzie poprzekładanych tych pomadek. Część z tych szminek to są takie trochę artystyczne kolory, więc takie w użytku pewnie, nie wiem, może z 10, na przykład może 8, a reszta to są takie, wiecie, kolory takie bardziej szalone. No i mam 5 paletek do ust. W ubiegłym roku nie miałam takiej formy, więc tak po prostu sobie to zostawmy, że mam dodatkowo jeszcze 5 palet do ust. Z innych mam 2 pisaki do piegów i wcześniej też miałam 2, więc tutaj się liczba nie zmieniła. Natomiast w poprzednim podsumowaniu miałam kosmetyków 599, a teraz mam 444, więc ta tendencja jest spadkowa, bardzo mnie ona cieszy. Jest tutaj wciąż kilka produktów, które są nowe, nieużywane, które czekają na rozdanie, które czekają na test, więc myślę, że ta liczba mogłaby być mniejsza jeszcze i będę, myślę, dążyła do tego, żeby jeszcze troszeczkę tą ilość zmniejszyć i dawać dobry przykład dla Was, ale też dla samej siebie i może dla innych osób z mojej branży. Także słuchajcie, tak to się prezentuje. Na zakończenie włączymy tą lampkę, może wytrzyma z 2 minuty. Także tak się prezentuje mój inwentarz, moja inwentaryzacja, to jaki trzymam porządek w tych kosmetykach i jakie sobie podliczę. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne, może zainspiruje Was do tego, żebyście Wy sobie to wszystko podliczali, spisywali i jakoś tak kontrolowali. Jeżeli macie tych kosmetyków dużo i chcielibyście z tej ilości zejść, trzymajcie koniecznie za mnie kciuki, żeby udało mi się w tym roku utrzymać tą ilość i zrobimy sobie podsumowanie, taki inwentarz no, albo w połowie roku, ale myślę, że po prostu na koniec roku sobie znowu, czy na koniec roku, czy na początek przyszłego roku i porównamy sobie, jak udało mi się to wszystko utrzymać. Trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam za Was, mam nadzieję, że nie zanudziłam Was za bardzo tym odcinkiem. Dajcie mi znać, co w ogóle myślicie o takich odcinkach, żebym wiedziała też w przyszłości, czy chcielibyście zobaczyć aktualizacje za jakiś czas, czy nagrywać tego typu odcinki, czy one są dla Was po prostu zbyt nudne. Także dawajcie znać, piszcie w komentarzach. Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnych, innych odcinkach. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!